Jesteś bardziej operatorem czy reżyserem? Jak było w przypadku tego filmu? Jest to krótka forma operatorska. Ja też kończyłem Wydział Operatorski Szkoły Katowickiej, więc no to tak, jestem bardziej operatorem niż reżyserem. Aczkolwiek tutaj akurat zabrakło mi trochę kolegi reżysera do współpracy, więc podjąłem rękawice i sam to wyreżyserowałem. Jak pracowałeś z twoimi aktorami, Anną Pruchnik i Jakubem Piaseckim? Jesteś operatorem, a nie zawodowym reżyserem. Jakie miałeś trudności z reżyserowaniem? To jest właśnie kwestia wzięcia pewnej odpowiedzialności na swoje barki. I zdarzyło mi się akurat w tym projekcie wziąć zbyt dużo, bo ja napisałem scenariusz, ja to wyreżyserowałem, ja robiłem zdjęcia, do tego ja sam szwankowałem, więc bardzo ciężkie jest na planie przeskakiwanie pomiędzy jakby różnymi odpowiedzialnościami, czyli odpowiedzialność za kadr, za światło, za grę aktorską. Na początku pomagał mi przy tym kolega z reżyserii Piotrek Bieliński, ale nie mógł za długo zostać, bo jakby w drodze była ich córeczka, więc został z nami tylko na 2 dni. Później jakoś sobie radziłem. Na szczęście właśnie z tego powodu, że miałem okazję wielokrotnie oglądać ludzi na planie i też reżyserów w akcji, to gdzieś tam miałem ten background, żeby wiedzieć, jak poprowadzić, a szczególnie w takiej ilości aktorów, nie? Jakby 2 aktorów to jest jeszcze coś łatwego do okrzesania, że tak powiem. Dlaczego osadziłeś akcję filmu na totalnym odludziu? Jak dla mnie jest to film, który opowiada o bliskości człowieka z drugim człowiekiem i w ten sposób umieszczając ich w totalnej samotni, jest to taka, jakby dla mnie bardzo to przedstawia bliskość i więź, jaka może się wytworzyć między ludźmi, tylko z tego samego powodu, że są to jedyni ludzie dookoła. Jakby w dużych miastach ta uwaga jest bardzo taka diluted, rozproszona. Kiedy spotykamy się z drugą osobą w takim miejscu, właśnie w górach, tak naprawdę potrzebując bliskości tej drugiej osoby, to ma to totalnie inny wydźwięk niż spotkania w kawiarni w dużym mieście. Gdzie przebiega granica ostrożności? To granica między bohaterami? Tak, jest to tak naprawdę granica między bohaterami, aczkolwiek też tutaj pewnym wątkiem filmu jest wspinaczka górska i w związku z tym panujące pewne ryzyko w górach. I jest to właśnie taka granica tego błędu, czyli być albo nie być. I o tym jest też trochę ten film, jakby opowieść, którą przy ognisku toczy Kuba. Jest to o stracie i o tym, jak łatwo jest w tych górach też stracić życie. Kim są twoi bohaterowie na początku, a kim na końcu filmu? Każde z nich poszło w góry, żeby pobyć samemu, a los złączył ich ścieżki, jakby oczekując czegoś innego, co innego znajdują i okazuje się, że to, czego oszukiwali nie jest, jakby to, czego poszukiwali nie jest tym, czego faktycznie poszukiwali. Proszę o kilka słów o problemach realizacyjnych granicy. Kręciliśmy film tydzień. W tym mieliśmy 5 dni zdjęciowych. Codziennie rano wstawaliśmy i tak naprawdę na lokację mieliśmy 45 minut piechotą ze sprzętem. Na szczęście już sprzęt, którym dysponujemy, też został trochę jakby sprowadzony do takich rozmiarów, że nie jest to aż takie wyzwanie, ale faktycznie szło nas tam około 10 osób i każdy niósł plecak z obiektywami, kamery, światła, etc. Każdy pion swoje rzeczy, więc było to nie lada wyzwanie, ale też jakby film powstawał jednak w bardzo przyjaznej atmosferze. Nie śpieszyliśmy się, jakby ja też na podstawie już tych doświadczeń tworzenia filmów w szkole wiem, że te filmy powstają w bardzo wielkich bólach, a na ekranie jakby i tak tego nie bardzo jest to czuć, więc stwierdziłem, że jeżeli już podejmujemy takie zmagania, to przynajmniej bawmy się przy tym dobrze.
I tak miałem nadzieję po prostu, że tak będzie i teraz jak się spotykam z tymi znajomymi, którzy byli tam ze mną, to uważają, że to był jeden z najfajniejszych planów, w jakim uczestniczyli. Dlaczego wybrałeś tą lokację? To były góry stołowe. Kiedyś tam poszedłem z dziewczyną, jakby pojechaliśmy po prostu w góry i zobaczyłem, że to miejsce jest w jakiś sposób magiczne i jakby stwierdziłem też, że nie jest tak bardzo turystyczne jak Adrspach na przykład, więc stwierdziłem, że to będzie fajne miejsce, żeby to tam osadzić.